Bum, 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 bum. Pam, param, pam, pam. Witamy Was serdecznie na kolejnym odcinku No Comment. Jest ze mną dzisiaj Sławek Zawadzki. Czołem Kamil. Cześć Sławku. No, widzimy się ze Sławkiem po długiej podróży, po miesięcznej prawie podróży po Azji i Europie. Także dzisiaj będziemy poruszać tematy podróżnicze. Sławek ma, myślę, dużo ciekawostek do powiedzenia nam z tej podróży, która trwała praktycznie miesiąc. No, myślę, że porozmawiamy też o podróży Sławka z zeszłego roku, bo nie wszyscy wiedzą, że Sławek i w zeszłym roku zrobił trasę dookoła świata, no a dzisiaj trasę z Portugalii do Hongkongu, z Lizbony do Hongkongu. Tak. Więc tak, zupełnie precyzyjnie. I to nawet było więcej niż miesiąc, dokładnie 5 tygodni. 35 dni, tyle trwała cała nasza podróż. Co oczywiście było wielkim wyzwaniem logistycznym, nie tylko w kontekście samej podróży, no ale żeby tutaj w Kandze pozostawić w dobrych rękach samą Kangę, no to też przygotowaliśmy się do tego przecież od dawien dawna. I tutaj muszę powiedzieć oficjalnie przed kamerami, że jestem strasznie dumny z mojego zespołu, no bo wszystko działało na tip-top. Ja mogłem spokojnie podróżować, w ogóle się nie stresować sprawami, które się dzieją tutaj w Polsce. Tak. W zeszłym roku, Sławku, podróżowałeś samolotem. No, w tym roku było zgoła inaczej i podróż była środkami transportu publicznego. Tak. W ogóle pierwotny plan był taki, żeby przejechać Europę i Azję pociągiem i tylko pociągiem. Tak w ogóle mi się to wymarzyło. Ja z jakiegoś powodu, ja i też kilka osób w Kandze interesujemy się transportem szynowym. Jakoś tak jest. To pewnie gdzieś tam w genach przeszło z dziada, pradziada. No ale okazało się to niemożliwe. Choćby z tego względu, że są takie miejsca w Europie, a już na pewno w Azji, gdzie po prostu pociąg nie jedzie. Może kiedyś jechał, ale teraz nie jedzie. Tutaj taka ciekawostka. COVID przyniósł nawet w Europie bardzo poważne konsekwencje kolejowe, bo to wiele połączeń międzynarodowych do dzisiaj nie działa. Takim europejskim połączeniem, które nie działa, to jest połączenie pomiędzy Lizboną a Madrytem. Było nocne połączenie przed COVID-em, ale zamknięto granice i to połączenie nie wróciło. Nie? Połączenie pomiędzy Kazachstanem a Chinami. Jak chcemy przekroczyć granicę, tam gdzie ja przekraczałem, to kiedyś tam było połączenie kolejowe, ale teraz jest tak, że musisz to zrobić autobusem. COVID przeciął. No jeszcze Kazachstan i Chiny to jestem w stanie zrozumieć, no ale Lizbona, Madryt to takie dość dziwne. No, znaczy po pierwsze dlatego, że zawsze mamy to wyzwanie, że mamy przewoźników kolejowych krajowych. Tak. I to jest tak, że jeden musi wjechać na teren drugiego, no ale no nie ma. Co oznaczało, że przejazd z Lizbony do Madrytu trwał 1 dzień 4 pociągami. O, proszę. No to zacznijmy od Lizbony. Z Lizbony gdzie wyruszyłeś dalej? Jak wyglądała Twoja podróż? Z tych dokończmy jeszcze jedną rzecz, ponieważ nie udało się wszystkiego zrobić pociągiem. Były odcinki, gdzie jechaliśmy autobusami i był jeden odcinek krótki, gdzie zdecydowaliśmy się przeskoczyć samolotem. Chodzi o przeskok nad Morzem Kaspijskim z Tbilisi. Zawsze mam problem z nazwą tego miasta, bo się pisze tak strasznie dziwnie, ale Tbilisi? Tbilisi, tak. Tbilisi, tak. Do Aktau. To jest właściwie nad samym morzem. Przelecieliśmy odległość 500 iluś tam kilometrów, szerokość właśnie Morza Kaspijskiego, plus kawałek od Morza Kaspijskiego do Tbilisi, bo właśnie, tu będzie strasznie dużo dygresji dzisiaj. Pierwotnie planowałem dojechać pociągiem do Baku, czyli do stolicy Azerbejdżanu, która jest dokładnie nad Morzem Kaspijskim. Ale Azerbejdżan jest zamknięty również, oficjalnie z powodów covidowych. Nie możesz drogą lądową, ani na piechotę, ani samochodem, autobusem czy pociągiem przekroczyć żadnej granicy z Azerbejdżanem. Nawet teraz w tym momencie, jak już na całym świecie sytuacja się uspokoiła? Tak. Przy czym uzasadnienie, które znajduję gdzieś tam na blogach, jakieś informacje takie wpółoficjalne jest takie, że Azerbejdżan boi się inwazji Rosjan. Po prostu, oni mają takie przekonanie, więc pod przykrywką tego, że mają przepisy covidowe, wpuszczają i wypuszczają ludzi tylko i wyłącznie drogą lotniczą, bo wiedzą, kto wlatuje. No. Wiem, że 2 rowerzystów starało się o to, żeby móc przekroczyć granicę drogą lądową i mi się to udało. Była jakaś tam wycieczka rowerowa, ale generalnie to nie wychodzi. No, to jeszcze mieliśmy taki plan, żeby z Turcji pociągiem dojechać do Armenii. Bo jest takie połączenie, w sensie są tory, ale oczywiście nie działa, pociąg podjeżdża pod granicę. No to pomyśleliśmy o tym, że podjedziemy pod granicę turecko-armeńską. W jakiś magiczny sposób przeskoczymy przez granicę samochodem i tam dalej pociąg spod granicy też jedzie. No ale od połowy gdzieś tam lat 90. Turcy są w stanie wojny większej lub mniejszej z Armenią. Tak. No i granice są po prostu zamknięte. Tam nie ma ostrzału na tych granicach, ale wojska stoją i nie można przechodzić.
co daje tylko i wyłącznie smaku całą podróżą. No, ja gdybym miał jeszcze większą zdolność perswazji, to bym przekonał swoją rodzinę, żebyśmy zostali jakoś tam przerzuceni przez tą granicę. Ale niestety moja żona, moje dzieci nie pałały tak dużą ilością entuzjazmu jak ja. No więc... Właśnie jeszcze wyjaśnijmy, bo ty nie podróżowałeś sam, tylko ze swoją żoną i trójką dzieci. Tak. To jest bardzo ciekawe. No, to jest w sumie najważniejsze w tym wszystkim. Tak. Bo też kiedy mówimy o tej podróży zeszłego roku, kiedy pojechaliśmy, cel był taki, żeby odwiedzić wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy, tak? W ciągu miesiąca i żeby na każdym z kontynentów mieć jakąś aktywność turystyczną. Kiedy mówię aktywności turystycznej, to nie chodzi o to, żeby pójść do muzeum, tylko żeby spędzić tam parę dni i zrobić coś fajnego. Tak. To się prawie udało, nie zostaliśmy wpuszczeni do Korei Południowej. Właśnie z przepisów covidowych. Trochę zaniedbaliśmy to i okazało się, że zabrakło nam części dokumentacji. No ale dlaczego się jakby cieszę z tej podróży właśnie z zeszłego roku i z tego roku? Nie tylko dlatego, że jest to jakieś tam wyzwanie pod względem turystycznym, ale jest to wyzwanie rodzinne. Zdecydowanie. Tak, żeby podróżować z dziećmi. 2/3 moich dzieci to już tacy duzi nastolatkowie, mają swoje określone preferencje. To nie jest tak, że zawsze chcą spędzić cały miesiąc z rodzicami, a jednak jakoś próbujemy tutaj ten czas spędzać, uczymy się sobie wybaczać, rozmawiać o różnych tematach i to jest w sumie najważniejszy element całej tej podróży. W sumie to dla nich połowa wakacji. No tak, no zabraliśmy połowę wakacji, ale efekt tego jest taki, że moja najstarsza córka w tej chwili planuje ze mną na 3 lata w przód już nasze wypady, które będą zupełnie inne. Właśnie, powiemy o tym też w sumie. Tak, powiemy, zupełnie inny charakter. To chodzi o to, żeby inspirować. Graliśmy strasznie dużo w szachy w czasie tego wypadu. To nie jest tak, że moje dzieci są wielkimi fanami szachów, ale stały się, bo czasami nie było niczego do roboty. W samym Kazachstanie przecież 3 dni jechaliśmy pociągiem i jakoś ten czas musieliśmy spędzić. Dobra. Bo zrobiliśmy dygresję. Tak. Zapytałeś o to, to jeszcze powiem, jaka była trasa dokładnie. Tak. To w takim pewnym uproszczeniu było to tak. Lizbona, Madryt, Barcelona, Genewa, Budapeszt, Bukareszt, Stambuł, Kayseri, czyli Kapadocja w centrum Turcji. Później przejazd autobusem do Tbilisi, przelot później do Aktau, czyli zachodnia część Kazachstanu. Z Aktau przejazd pociągiem do Almat, była stolica Kazachstanu. I później już Chiny, Urumqi, Jining, Xining, Pekin i Hongkong. No. Całkiem konkretne nazwy, dobrze, wszystko zapamiętałeś. Tak, znaczy Jining i Xining, bo to są w miarę proste nazwy. Tam było kilka innych, których bym w życiu nie zapamiętał. Dodam, że do Pekinu nie planowaliśmy jechać. Ja miałem trochę inny plan na zwiedzanie Azji, ale... No bo pierwotny plan był taki, żebyście wszędzie dojechali pociągiem. Taki pierwotny plan i pierwotny w ogóle cele się zmieniały. Bo wiedziałem, że to ma być Europa i Azja. Pierwszy w ogóle na tapet, na początku ustalałem sobie punkty skrajne, żeby później dopiero próbowało ułożyć trasę. To też jest wyzwanie. Nie ma jednolitej bazy informacji o połączeniach kolejowych. Strefy czasowe. No, strefy czasowe to się przeżyć. W zeszłym roku, jak planowaliśmy podróż dookoła świata, no to jest podróż lotnicza. Masz bazę wszystkich przelotów. Tak. Wchodzisz, nie będę mówił, na jakie serwisy każdy zna i po prostu planujesz, że chcesz polecieć z Nowego Jorku, na przykład, nie wiem, do Sydney i masz 150 różnych propozycji. Nad niczym się nie zastanawiasz po prostu. Szukasz tylko odpowiedniej cenowej oferty. Nie ma takiej bazy, jeżeli chodzi o połączenie kolejowe. No właśnie. To nie jest tak, że w Google'ach wpisujesz... Google w ogóle bardzo słabo się nadaje do planowania połączeń kolejowych międzynarodowych. To tak mogę od razu powiedzieć, że wpisuję, że chcę z Lizbony do Genewy się dostać i że znajdzie taką trasę. Bo to jest wielu różnych przewoźników kolejowych. No i widać, że brakuje jakiegoś takiego systemu, więc my robiliśmy tak, że na początku ustaliliśmy sobie punkty skrajne i później na różnych mapach szukaliśmy połączeń kolejowych i sprawdziliśmy, czy tam pociągi jeżdżą. I na lokalnych stronach wtedy zamawiałeś te bilety. Tak. No to też dam wskazówkę, jak podróżować tanio po Europie zaraz. No ale pierwsze skrajne punkty to była Lizbona. Lizbona zawsze była po tej stronie zachodniej, a wschodnia część to był Pusan, czyli południowo miasto na południu po Korei Południowej. No, masło Korei Południowej. Ale to wymagało przejazdu przez Koreę Północną.
Tak. I to od razu powiem, że kontaktowałem się z ambasadą Korei Północnej, tylko że ona nie podjęła tematu. To by było oczywiście szaleństwo. Gdybyśmy przejechali przez Koreę Północną, oczywiście z opiekunem. Myślę, że bym przekonał co do tego rodzinę. Zresztą już powiedziałem, że kontaktowałem się z ambasadą, ale nic z tego nie wyszło. No więc drugi pomysł, jaki miałem, to Singapur. Zresztą jedziemy teraz do Singapuru, nawet myślałem o tym, żebym tam został. Singapur, który nie jest na wschodzie Azji, jest na południu Azji, tak. ale tak sobie pomyślałem, to też jest jakiś symbol. Jedziemy z najbardziej zachodniej części Europy do bardzo południowej części Azji. Taki łuk fajny. Tylko że tam ponownie pojawiają się problemy związane na przykład z Birmą. Jest przewrót wojskowy w tym momencie. Ten przewrót tam trwa właśnie od już tam 2 czy 3 lat, ale faktycznie wojskowi tam dowodzą. Prawdopodobnie tak byśmy dostali zgody na wjazd. No ale tak sobie pomyślałem, no kurczę, no to jeszcze nie ten etap, no nie? Żeby podróżować przez kraje, gdzie panuje rokosz, jak to niektórzy mówią. No i pojawił się Hongkong. Też powiem, że ten Hongkong się pojawił. Ja miałem trochę obawy co do Chin. Czy dostaniemy wizy chińskie? No tam też chyba miałeś jakoś, musiałeś w jakiś sposób. Były problemy. To znaczy polskie biuro konsularne, chińskie biuro konsularne w Polsce zupełnie nie rozumiało, co my chcemy zrobić. Zupełnie nie rozumiało. Musiałem się bardzo gimnastykować, żeby mi to wytłumaczyć. Najprościej jest przyjechać do Chin i wyjechać stamtąd, jeżeli pokażesz im, że przylatujesz do Pekinu i z tego Pekinu wylatujesz. Masz bilety i oni mówią, dobra, no to dostaniesz wizę tam na 30 dni, ale z jednym wjazdem, nie? Na jakim tłumaczyłem, że będę przekraczał granicę kazachsko-chińską gdzieś tam na pustyni, to oni w ogóle tego nie rozumieli. Nawet nie wiedzieli, o czym mówię, no nie? I to kosztowało mi strasznie dużo wysiłku, żeby im to wytłumaczyć. Koniec końców, za którymś razem dostaliśmy te wizy, ale też ciekawostka jest taka, że ja i mój syn dostaliśmy w warszawskim biurze wizę, a moja żona, moja córka i drugi syn dostali w Gdańsku. Nie? Jeżeli ktoś będzie się kiedyś starał o wizy chińskie, niech się do mnie zgłosi. Mam dużo ciekawych informacji, jak naprawdę uprościć cały ten proces. W Chinach, jak byliśmy, chiński przewodnik powiedział nam, że generalnie teraz jest problem z wizami. Chiny jakoś z jakiegoś powodu nie chcą wydawać chińskich wiz. Tak. O mama. Chińskich wiz. To znaczy, że chyba jeszcze nie przyzwyczaiłem się do polskich warunków. Przy czym zaznaczam, że to jest opinia jednego z przewodników, ale mieliśmy dość dziwną sytuację na wschodzie Chin. Jak szliśmy jednego dnia, no tam właśnie w centrum miasta, to podeszła do nas Amerykanka. Nie Amerykanka, przepraszam, Chinka, ale mówiła biegle po angielsku. To też temat języków możemy poruszyć. W Chinach nikt nie mówi po angielsku. W Kazachstanie też nikt nie mówi po angielsku. Jak mówiłeś, im dalej na wschód, tym mniejsza znajomość angielskiego. Tak. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Chętnie coś o tym powiem. W każdym razie, żeby spotkać kogoś, kto mówi po angielsku, to było właściwie niemożliwe. Jedyne osoby, które mówiły po angielsku w Chinach, to ten przewodnik, którego w Pekinie wynajęliśmy na jeden dzień. I ta kobieta, która znienacka się pojawiła, zaczęła rozmawiać z nami, pytać się, jak to było, żeby dostaliśmy wizę, co zrobiliśmy, bo jej koleżanka ze Stanów nie dostała i prawdopodobnie nigdy nie dostanie. Strasznie dziwne pytania. To nawet zbudziło w nas trochę niepokój. No bo Chiny to jest w ogóle bardzo takie państwo, w którego jestem wielkim fanem. Chcę to powiedzieć. Natomiast inwigilacja tam jest na każdym kroku. No więc po prostu dostaliśmy tę wizę i się rozstaliśmy. No nie? Więc tam dalej nie prowadziliśmy takich rozmów. A propos inwigilacji, nawet jak chcesz kupić bilet na metro, jak chcesz kupić bilet, musisz skanować swój paszport. Albo ten lokalny i dowód osobisty. Wszędzie, jak nocą idzie się po ulicy, ma się dyskomfort, bo bez przerwy migają flesze od aparatów, które są rozstawione na ulicy i tak dalej. Miga cały czas po prostu. Każdy twój krok jesteś nadzorowany. Chińczykom to w niczym nie przeszkadza. W niczym, ale ciekawe. Właśnie powinniśmy pogadać, gdzie była gotówka, gdzie nie było gotówki, gdzie było krypto. Tak. Zaraz to przejdziemy do tego. Także koniec końców wtedliśmy do Hongkongu, zahaczając jeszcze o Pekin na północy. Polecam wszystkim takie podróżowanie. Ja jestem w ogóle wielkim fanem podróżowania na odległości, na hektary. Czyli nie tak, że jedziemy w jedno miejsce i tam spędzamy tydzień, co nie jest złe, zrozumiem, tylko że startujemy z jednego miejsca i lądujemy po 2 tygodniach, czy tam po miesiącu zupełnie gdzie indziej. Ma taką refleksję,
że prawie wszyscy ludzie, którzy założyli Kangę, którzy spotkali się na początku 2018 roku, to są podróżnicy. Każdy z trochę innej mańki, ale to są podróżnicy, więc nie wiem. Nie każdy sobie wyciągnie wnioski, jaki chce. Ja tutaj konkretnych wniosków nie mam, ale dostrzegam tę korelację. Tak, no wszyscy lubią też koty. Prawda. Ale to mi się zmieniło. Ale tak. No dobra, no to porozmawiajmy teraz właśnie o tym, co wspomniałeś, o płatnościach, jak sobie radzić z płatnościami, no tak szeroko pojętymi podczas takiej podróży, no bo rozumiem, że Europa, czyli Portugalia i inne kraje jeszcze europejskie, no to standardowo karty, gotówka, ewentualnie w euro. No już jak wjeżdżałeś do Turcji, to wiem, że coś ci się mocno rzuciło w oczy w tamtym momencie. No tak, tu mówisz o kantorach kryptowalutowych. Tak. Fakt jest taki, że w Stambule jest gigantyczna ilość kantorów. Jeżeli nam się wydaje, że my w Polsce mamy dużo kantorów kryptowalutowych, chciałbym, żeby ktoś zrobił inwentaryzację tego, co się dzieje w Turcji, zwłaszcza w Stambule, no bo tam byłem 4 dni. Kiedy mówię o kantorze, to nie mówię o jakimś małym punkciku, tylko mówię o małych i dużych przestrzeniach takich lokalowych, które są dostępne i na bazarach, i wzdłuż ulic, gdzie można kupić nie tylko bitcoina, ale widziałem tam w ogóle szerokie spektrum. No, szukałem również Kangi, ale nie znalazłem. Kangi, chodzi mi, że można było kupić token Kangi albo sprzedać jeszcze. No ale to tak sobie myślę, że tam po prostu trzeba pojechać. Nawet rozmawiałem wczoraj z Elżbietą z działu kantorowego, żebyśmy wzięli jakąś ekipę, pojechali tam na weekend, po prostu obeszli te kantory wszystkie. Kryptowaluta w Turcji jest bardzo, bardzo popularna. I to jest o tyle ciekawe, we wszystkich pozostałych państwach, w których byliśmy, nie widziałem kantorów kryptowalutowych. Chyba w Hiszpanii, gdzieś tam w Madrycie natknąłem się na jeden punkt, gdzie coś tam było z bitcoinem, ale tak to w ogóle pusto, nie? A tutaj Turcja tak bardzo mocno, no tam adopcja jest bardzo wysoka. Jasna sprawa. Bez tego, że no mają przecież tą galopującą inflację teraz. Gdzieś tam nawet widziałem taki artykuł, chyba mówiliśmy o tym na konferencie z Kangą. Nie pamiętam, czy to powiedzieliśmy na wizji, czy nie, ale widziałem, że połowa Turków ma już walutę. No, tak. Czy tak jest? Zawsze mnie zastanawia, jak ktoś to mierzy. No właśnie. No, ale sam fakt, jeżeli nie połowa, na przykład 30%, to rozumiem dlaczego. To znaczy, tu widać tam na ulicy, że kryptowaluta jest popularna i jest żywa. I tutaj autoreklama. Kartą Kangi daje się zapłacić prawie wszędzie, tylko nie w Chinach. No właśnie. Chociaż, no właśnie, tutaj już jest tak, że w Chinach, w Kazachstanie, wszędzie płaciłem kartą Kangi, to nie stanowiło żadnego problemu. No, w Chinach po prostu nie zapłacisz żadną kartą, która jest Wizy czy Mastercard. Nawet jak mieli czytniki, bo zdarzyło mi się, że w hotelu ktoś miał czytnik taki do Mastercard, to od razu odrzucało. Gdzieś tam czytałem, że Chiny po prostu, że gdzieś czytałem dokładnie na stronach WeChat. Możemy sobie zapowiedzieć, że to jest WeChat. To jest taka oficjalna chińska aplikacja, za pomocą której możesz płacić. To jest taki Facebook, social media. Wszystko kontrolowane przez rząd. Tak, ale w tej aplikacji możesz zrobić absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko i próbowałem sobie Wieny swoją aplikację, swój WeChat. Nie dało rady, nawet ktoś mi wysłał, nie mogłem zapłacić, ale jak dodałem tą swoją kartę debetową albo kredytową, nieważne czy to był Revolt czy właśnie Kanga, to była informacja, że dla kart, które nie są wyemitowane przez chiński bank, no, jest bardzo, bardzo ciężko. Koniec końców udało się podpiąć pod taką aplikację Alipay, ale to też było problematyczne. I to działało na takiej zasadzie, że jak płaciłem Alipayem, to ciągnęło z mojej karty. No tak, no ale też straciłeś jedną kartę. Ale odzyskałem. Odzyskałeś. Tak, ale fakt jest taki, że poszedłem bo już jak czuliśmy, że jest sytuacja dość groźna, że możemy pozostać bez gotówki, wiedziałem, że sobie jakoś poradzimy. Nie? To znalazłem kogoś po prostu w Chinach, znajomego, coś bym wymyślił, no ale sytuacja była taka, że no, mogłem kupować przez internet bilety kolejowe i bukować hotele, to się dało radę zrobić. Chińczycy mają swój serwis, z którego część z nas korzysta w ogóle na co dzień, jak kupuje i nie wie, że to jest chiński serwis. Więc to mi się udawało robić, ale tak sobie myślałem, że kurczę, może nie będzie za co jeść. No bo wszędzie indziej po prostu nie mogłem zapłacić. No więc gdzieś tu na jakimś forum znalazłem informację, że można wypłacać gotówkę w Banku China. No więc poszliśmy
ale nie tylko w Bank of China. Więc poszliśmy do jednego banku, próbowaliśmy wypłacić kasę, nic nie wyszło. Poszliśmy do drugiego i wciągnęło mi kartę. Po prostu od razu wyskoczyły chińskie znaczki, miałem kliknąć jakiś przycisk, nie wiedziałem jaki, po prostu kliknąłem w pierwszy lepszy i karta zniknęła. I ja sobie wtedy pomyślałem, że ta sytuacja jest bardzo poważna. Oczywiście nie gadają po angielsku, poszedłem krzyczeć, żeby dzwonić po policję. Ktoś mi podpowiedział, że w Chinach jak idziesz do chińskiego hotelu, to mogą ci odmówić zablokowania pokoju, bo jeżeli nie jesteś chińskim obywatelem, to muszą cię wpisać do jakiegoś oddzielnego systemu. Nie zawsze im się chce to robić. I ktoś mi powiedział wcześniej, że jeżeli ci hotel odmówi, to dzwoń po policję. Czy każe wezwać policję, no bo przecież policja też by mnie zrozumiała. I wtedy oni zmieniają zdanie. W żadnym hotelu nie mieliśmy problemu, ale tam w tym banku miałem problem, więc mówiłem policja, 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 policja. W końcu podeszła pani, która zaczęła ze mną rozmawiać przez translator, no i wydali mi tę kartę. Wydali, trwało to tam 45 minut, skanowali mi oczywiście paszport i w końcu mi dali taką wielką listę, gdzie miałem się podpisać, to było nawet zabawne, bo ludzie się tam podpisywali tymi znaczkami chińskimi, a ja się podpisałem po prostu, wiesz, łacińskim alfabetem. No i dostaliśmy ten kartę, szliśmy do Bank of China i znowuż próbujemy wypłacić kasę z bankomatu, nie idzie. Po prostu jest napisane, że coś tam, serwis nie działa. I ja już straciłem wiarę, ale to wtedy moja żona właśnie odzyskakuje, bo w sytuacjach, kiedy ja myślę, że po prostu nie ma sensu pójść z kimś rozmawiać, to Agata powiedziała, chodźmy do pracownika banku, niech on nam płaci te pieniądze. I on przyszedł i uruchomił, i wypłacił. I jedyna różnica się udało, jedyna różnica była taka, że interfejs, za pomocą którego on to zrobił, był chiński, bo myśmy włączali angielski. Więc ja sobie porobiłem zdjęcia wszystkich znaczków po drodze, jakie mam wciskać, no i to działało po prostu, na chińskim interfejsie działało. No właśnie, taka ciekawostka, w Chinach nie lubią gotówki. Nawet miałem takie sytuacje, że próbowałem gdzieś tam płacić gotówką i odmawiali. No bo też płacisz WeChatem albo Alipayem. No tak. Jak ktoś żebrze na ulicy, to nie jest żart. To po prostu QR kod. Podchodzisz, skanujesz QR kod swoją aplikacją do płacenia i mu przekazujesz pieniądze. Nie dajesz gotówki. To wszystko jest tam ogarnięte. Ciekawostka jest taka, że jak już trafisz do Hongkongu, to świat się zmienia zupełnie. Tam Hongkong to jest terytorium chińskie. Ja się zastanawiałem, jak wytłumaczyć dzieciom sobie, czym jest ten Hongkong. Bo to China, nie Chiny i tak dalej. Więc najlepiej tłumaczę sobie w ten sposób, że Hongkong to Chiny, ale to jest taki region, gdzie Chiny powiedziały, że tutaj stosujemy trochę inne zasady prawne, takie trochę inne zasady gry. Tak. Nawet inną walutę tam mają. I związane kryptowalutami też są tam zmiany takie, że tam można. Tam można w ogóle wszystko. Tak. Można płacić gotówką, kartą, wszystko działa. Jest po prostu normalnie, nikt... Europejsko. Brytyjską. No. Brytyjsko, bo wiadomo, ruch lewostronny, autobusy dwupiętrowe, no tak jak Londyn tam, bo no nie wiadomo, że widać nie taki zupełny Londyn, ale jest bardzo londyńską, tak bym powiedział. No ale jak taksówkarz odebrał nas z lotniska i zawiózł do hotelu, no to ja się pytam go, czy mogę zapłacić kartą. To on powiedział, nie kartą, gotówka. I wszystkie taksówki tylko i wyłącznie z życzenia gotówkowe. Tam jest dolar hongkongski chyba, tak? Dolar, tak. 50 groszy, mniej więcej 50 groszy. Okay. Sławku, no to długa podróż, dużo krajów zwiedzonych, niektóre kraje bardzo egzotyczne można powiedzieć, takie jak właśnie Kazachstan, Gruzja. Na pewno wydarzyły się jakieś sytuacje niebezpieczne, niepokojące, no, w których czułeś jakieś może trochę zagrożenia. Także no, jak mógłbyś przybliżyć jedną z takich sytuacji? Właściwie była jedna taka sytuacja, ale okazuje się, że dzisiaj już z perspektywy czasu myślę sobie, że ona niekoniecznie musiała być groźna, natomiast my ją faktycznie tak zinterpretowaliśmy jako rodzina wtedy. Ale zanim ta sytuacja miała miejsce, to wydarzyła się jeszcze inna sytuacja, która była dziwna w swojej naturze i może od niej zacznę. Bo to okazuje się, że jak przekraczamy granicę tylko turecko-gruzińską, to ten punkt graniczny, on jest dziki. Kiedy mówię, że jest dziki, to mam na myśli to, że nie ma tam żadnego porządku, nie ma kolejek, tylko mrowie ludzi, których jest strasznie, strasznie dużo. Zostaje wpuszczonych do zamkniętego pomieszczenia, gdzie trzeba się przepychać, żeby dotrzeć do okienek, gdzie celnik siedzi i wbija ci pieczątkę do paszportu. Nigdy nie byłem dobry w określaniu ilości ludzi,
więc nie wiem, czy tam było 100, 200 czy 300 osób. Że ja po prostu widziałem ich wszędzie w koło. Żadnej wentylacji, nawet wiatraki, które były tam zainstalowane, nie działały. No po prostu czekałem, aż ktoś po prostu zaraz straci przytomność. Widać, że ludzie, którzy tam stali, się przypychali, byli spoceni i zmęczeni. Niektórzy mieli jakieś torby na plecach. Zresztą podobno przemyt tam jest dość mocny. Nam nie zdarzyło się coś takiego. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Nikt do nas nie podszedł i nie prosił nas o to, żeby przenieść w bagażach, co rzekomo jest podobno właśnie taką metodą przemytu, że ktoś ci coś daje i tam czeka po drugiej stronie. No więc pamiętam, że to było dziwne. Fajne, ale dziwne, no bo na żadnej innej granicy tak nie było. I jak już udało nam się dotrzeć do tej części gruzińskiej, to okazuje się, że do Bitumi to jest taka pierwsza miejscowość, od granicy jest jakieś 20-30 minut samochodem, więc tam są jakieś autobusy, dzikie taksówki. Taka dzika taksówka faktycznie nas zgarnęła i od razu rozpoczęliśmy rozmowę z tym kierowcą, on tam w miarę dobrze się porozumiewał i tłumaczył mu, że musimy dojechać do centrum miasta, bo chcę stamtąd złapać autobus, który zawiezie mnie do Tbilisi. Ja właściwie już na ten autobus miałem bilety kupione przez internet. Kupowanie biletów internetowych przez nie wiem, w Gruzji albo w Turcji, to też jest wyzwanie, bo tam nie ma angielskiego interfejsu, więc musiałem kupować z tłumaczem takim internetowym. No w ogóle to też inna historia, ale nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, bo jak nie wziąłem pod uwagę tego, że przekroczenie granicy zajmie nam długo, no bo w samym tłumie to było tam 45 minut, godzina, ale tam wcześniej jeszcze były jakieś inne problemy i nie wziąłem pod uwagę niestety drugiej rzeczy, mianowicie takiej, że następuje zmiana czasu. Więc jak kupowałem bilet, to myślałem, że będziemy mieli tam jeszcze 2 godziny na to, żeby złapać ten autobus. Okazało się, że na niego się spóźniliśmy. No i ja tłumaczyłem temu taksówkarzowi, żeby zawiózł mnie jednak do centrum, bo ja sobie tam ogarnę nowe bilety. A on mówi, nie. Jeżeli chcesz dojechać do Tbilisi, musieliśmy być następnego dnia najpóźniej. To koniecznie musisz jechać takim małym busem. To jest dość popularne tam, że faktycznie 7-osobowe takie wany, czy 9-osobowe po prostu jadą. No i ja właściwie nie chciałem się na to zgodzić, ale ten kierowca mówił, no jedź, to jest dobre, zobaczysz, nie ma lepszej opcji. Do tego stopnia on tak o tym mówił, że jak ja nie chciałem się na to zgodzić, to moja rodzina, która siedziała z tyłu w samochodzie, zaczęła się pytać, dlaczego tato, nie chcesz jechać, skoro masz podane rozwiązanie na tacy. No i skorzystałem z tego rozwiązania. Zostaliśmy wsadzeni z jego rekomendacji do jakiegoś takiego busa, gdzie jechało z nami 2 mężczyzn, jeden kierowca, drugi to chyba jego ochroniarz. Na początku dostałem taką komendę, że mam siedzieć z przodu. Więc usiadłem koło kierowcy i zaraz później wszedł ten jego ochroniarz, który usiadł też z przodu, bo z przodu były 3 miejsca i ja zostałem tak W środku. w środku. I teraz jakby sytuacja była taka, że ten, który wszedł, jeszcze rozepnął nogi. Także ewidentnie czułem się niekomfortowo i widziałem, że taki jest jego zamiar, żeby nie czuł się dobrze. No więc ja powiedziałem, że siadam do tyłu. No on mówi, nie, powiedziałem, że siadam do tyłu i tam tych samochodów, jeszcze nie wyjechaliśmy z tego placu, tych samochodów było dużo i podbiegł taki człowiek, który organizował te wszystkie wyjazdy i on mówi, usiądź do przodu. A ja powiedziałem, nie, będę siedział z tyłu. I już widziałem, że coś się dzieje. Dość, że ten kierowca, który prowadził to auto, za nic miał zasady ruchu drogowego i nie chodzi mi o to, że tam przekroczył prędkość 30-40 km. On po prostu w miejscach, gdzie nie powinien jechać rozpędzony, bo jechał po pierwsze lewą stroną, przypominam, że tam jest prawostronny ruch, na zakrętach, jak były przejazdy kolejowe, to wyprzedzał szpaler samochodu, który stał w kolejce po lewej stronie. Jak byli kierowcy, którzy byli na niego wkurzeni i chcieli mu, nie wiem, zwrócić uwagę, to tylko na niego spojrzeli i od razu się wycofywali. Było bardzo niemiło. Generalnie było niebezpiecznie i niemiło. I było tam też zimno w aucie, była włączona klimatyzacja. My mogliśmy z tyłu tą klimatyzacją sobie sterować. I jak ja próbowałem to ogrzać, to jeden z nich się odwracał i nastawiał na zimno z powrotem. Więc sam rozumiesz, że to była dziwna sytuacja. W międzyczasie dosiadło się 2 pasażerów, jeden mężczyzna. To znowu sobie pomyślałem, ja jeszcze nie mogę zobaczyć internetu tam. Więc pomyślałem, nawet nie mam jak zawiadomić kogoś, że jest niebezpiecznie. No ale okazało się, że mój sen też był czujny. My siedzieliśmy w środku jak gdyby, a nasz najmłodszy syn i moja córka, moja żona siedziała z tyłu. One nie były tak zestresowane jak my, jak się później okazało, ale ja i mój syn na przykład rozpoznaliśmy, że ci mężczyźni nie mają butów, tylko mają japonki.
I już pomyślałem sobie, że to jest pozytywny sygnał, że jakby miało dojść do jakiegokolwiek aktu agresji, no to byliby może inaczej ubrani. Uspokoiliśmy się wtedy, kiedy dościgł się do nas ostatni pasażer, gdzieś tam na trasie to była zwykła kobieta. Zwykła kobieta, nie miała z nimi nic wspólnego. Jak już dojechaliśmy do Tbilisi, 3 godziny przed czasem, no, szybciej niż samolot jechaliśmy, to pamiętam, że wjechaliśmy na taki plac, gdzie tych samochodów było bardzo, bardzo dużo. Oni się tam wszyscy znali. Ja mam wrażenie, że oni w ogóle się ścigali tam z różnych miejsc kraju. I to było jeszcze tak, że otworzyli bagażnik z tyłu, wyleciały nasze walizki, ja musiałem je pozbierać, grzecznie podziękować i pójść dalej. No więc to była najbardziej niebezpieczna sytuacja. Zaznaczam, że ona jest kwestią mojej interpretacji, no bo w gruncie rzeczy, no oni byli impertynentami, ale żadnej krzywdy na mnie. Skończyło się dobrze. Natomiast wszędzie indziej było bezpiecznie. Ja jeszcze jako dziecko, czy jako młodzież, kiedy słyszałem słowo Kazachstan, to sobie pomyślałem, że to jest po prostu miejsce, gdzie, no nie wiem, że tam się po prostu umiera. Jeszcze jak się Borata obejrzało, to już w ogóle. Tak. A tak nie jest. No. To są miejsca bezpieczne, ludzie są kulturalni, ludzie są przyjaźnie nastawieni. W Kazachstanie i w Chinach. W Kazachstanie była raz taka dziwna też sytuacja, że ponieważ jechaliśmy tam pociągiem, który jechał 3 dni, 3 niepełne dni, tylko w sumie no, 2 noce tam jechaliśmy tym pociągiem, no to raz na jakiś czas zatrzymuje się na jakiejś stacji kolejowej, na której jest, na każdej z tej stacji jest bardzo wiele kramów i widać, że ci sprzedawcy żyją tylko z tego pociągu. Bo tam ludzie wysiadają. Nie, zaczyna się ruch. No, w moim przedziały były 4-łóżkowe. Facet wyszedł i kupił chyba 100 zin arbuzów. I ja się potykałem później, ale nie? No więc raz w nocy dojechaliśmy do jakiejś takiej stacji. To było fajne, bo było bardzo gorąco, można było wejść, przespacerować się. I Agnieszka, moja żona i Amelka, moja córka poszły coś kupić i facet się zapytał, skąd jesteśmy. Dziewczyna powiedziała, że z Polski, on powiedział, to dla was nie mam nic. I to była jedyna taka sytuacja. Później ktoś nam wytłumaczył, że w Kazachstanie ciągle 10% czy 15% nawet procent mieszkańców to Rosjanie, więc może po prostu z tego powodu. Polaków. No, ale teraz w gruncie rzeczy daję oskarżenie, nie wiedząc, czy ono jest uzasadnione. No, ale to tyle. Miałeś też sytuację ciekawą na granicy kazachsko-chińskiej chyba, nie? Tak. Na granicy kazachsko-chińskiej przekroczyliśmy granicę na pustyni. To jest takie miejsce, gdzie dojeżdżasz autobusem albo samochodem, ale tam nie ma żadnej infrastruktury wokoło. Stoi po prostu w ogóle wielki drut kolczasty, kazachski, później chiński, tak idzie przez tą pustynię, żeby komuś nie przyszło do głowy, żeby przebiec. I na tej granicy spędziliśmy chyba z 2 godziny. Najwięcej problemów mieli Chińczycy, którzy nie wiedzieli, ci celnicy nie wiedzieli, kim są Polacy. Pamiętam, pierwsze pytanie było takie, z jakiej grupy etnicznej pochodzicie. No i dzięki Bogu był tam student europeistyki, Chińczyk, który właśnie w Pekinie studiował, ale też mówił bardzo dużo po angielsku, to było akurat dobre. No i on tłumaczy tym celnikom, że to jest po prostu Polska, państwo z Europy Środkowej, takie normalne państwo. No i to trochę nam pomogło. Oni, widziałem, że nawet do tego systemu swojego nie wiedzieli, jak wbić. Nie mogli nas tam znaleźć jakoś. Ale zresztą na granicy jakby kazachscy celnicy też mieli problem, ale oni chyba mniejszą wagę przykładali do tej całej kontroli. Ale w pewnym momencie podszedł do nas taki kazachski celnik czy żołnierz, miał w ręku telefon i pokazał nam zdjęcie Roberta Lewandowskiego i spytał się, czy to my. No i powiedzieliśmy, że my. On mówi, no to już wiem, kim jesteście. Ambasador Polski. Tak. No, Robert, tak. Ludzie nie kojarzą papieża, nie kojarzą Wałęsy, Chopina, Curie Skłodowskiej czy Kopernika, ale Lewandowskiego kojarzą. Więc tutaj to Lewy to jest gość, jak się okazuje, jeżeli chodzi o szerzenie informacji o Polsce. Na granicy tej kazachsko-chińskiej, Chińczycy celnicy nam powiedzieli, że oni nigdy po prostu Polaków nie byli wcześniej. No nie? Że byliśmy pierwszymi Polakami, którzy tam się trafili. Czy tak było, czy nie? W sumie ciężko mi w to uwierzyć, no ale tak. może tak sobie pomyślałem, że faktycznie co by tam Polacy robili. No tak. Przez pustynię z Kazachstanu do Chin. No dobra, Sławku, to teraz niebezpieczne sytuacje mamy za sobą, no to powiedz, co zrobiło na tobie największe wrażenie podczas tej podróży? Największe wrażenie zrobił na mnie chiński mur.
I muszę powiedzieć, że po pierwsze ja na ten chiński mur nie spodziewałem się tego, że tak będzie, ale jednak jak patrzę na budowlę, która ciągnie się od lewej do prawej, od jednego horyzontu po drugi, wije się jak wąż po prostu i to na grani gór, no to może się zmienić. No. Mur chiński ma ponad 2000 km. 2700 lat temu zaczęto ustawiać pierwsze rusztowania. Zastanawiam się, co się wtedy działo w Polsce akurat. No nie mówię, co się działo. Były plemiona, podejrzewam, jakieś. Tak, jakieś kultury. Ale to tak akurat tutaj było zimno, tam w Chinach chyba trochę cieplej, no nie? Tak. Ale to robi wrażenie. To robi wielkie wrażenie. Chiński mur naprawdę, już widziałam dużo rzeczy w życiu i co więcej, to zrobiło wrażenie tylko na mnie. Ja się bardzo mocno wzruszyłem. Przeżyłem to. No było to jakieś zwieńczenie tego naszego wyjazdu, bo chiński mur zobaczyliśmy prawie na sam koniec. Jedyne 2 kolejne dni to już był Hongkong. Ale moja rodzina już była tego 33 dnia już bardzo zmęczona. To od razu też muszę powiedzieć, że byli bardzo dzielni, ale byli zmęczeni. I widziałem, że na twarzach największych kontestatorów ostatnich dni naszej podróży pojawił się uśmiech, refleksja i takie... To wszyscy schodziliśmy z tego chińskiego muru z takim przekonaniem, że było naprawdę warto. No na pewno to jest satysfakcja. No, przejechaliście Europę, Azję. No tak. No. Tam zrobiliśmy 18 tysięcy kilometrów. No, jak liczymy. No właśnie, ile spędziliście w pociągach? W sumie w pociągach i autobusach spędziliśmy prawie 200 godzin, 180 coś. No nie? Większość ale pociągi. Czyli 1/3 podróży praktycznie, można powiedzieć. No tak jakby, no tak, no przy czym to jest tak, że wiesz, że staraliśmy się jeździć No tak. nocą czasami, ale no tak, oczywiście, no to zmiana pociągu to też była ciekawa obserwacja. Teraz możemy zdradzić wam jedną tajemnicę, że my tą rozmowę nagrywamy po raz 3. Tak. To nie działało i tak dalej. Ja już nie wiem, czy to powiedziałem, czy nie, więc powiem to teraz, że muszę pochwalić polski Wars, bo uważam, że jest prawie najlepszy na świecie. Widziałem już pociągi w tylu różnych państwach i wszędzie te wagony gastronomiczne są po prostu ubogie. Tam prawie nic nie ma. Jedyny wagon gastronomiczny, bo w jednym składzie były aż 2 wagony, to Kazachstan. Kazachstan, bo tam jest jeden wagon taki ze stołami jakby restauracyjny, a drugi wagon barowy. Nie? I Wszystkie alkohole. tak, wszystko od wódki po koniak, piwo jest, oczywiście wino, no i też różne jedzenia. I to takie jeszcze europejskie. A wszystkie pozostałe, nawet w Chinach, w pociągach dużej prędkości, to te kuchnie były takie słabe. No właśnie, te pociągi szybkich prędkości 350 na godzinę, tak? Tak. Mówiłeś, że podróż między miastami była błyskawiczna. Tak, zwłaszcza między Pekinem a Hongkongiem. Jak się spojrzy na mapę, no to trzeba przejechać prawie całe Chiny z góry na dół, a to nam zajęło 8 godzin. No właśnie. No i ponieważ to nie jest tak, że ja śledziłem na bieżąco wszystkie informacje w mediach, bardziej skupiałem się na tym, żeby czytać, jeszcze doczytywać przewodniki, no to już jak się zbliżyliśmy do Hongkongu, podeszła do mnie Chinka, ale Tybetanka. To też było widać, że ona jest Tybetanką. Mówiła po angielsku i powiedziała, czy ma świadomość tego, że właśnie w tej chwili rozpoczyna się tajfun. I ja mówię, że nie. I pokazała mi i powiedziała, że prawdopodobnie, jeżeli macie jakieś śloty i tak dalej, to właśnie wam je odwołali. Szczęśliwie się składa, że myśmy mieli lot powrotny 2 września, czyli dzień po tajfunie, ale doświadczyliśmy tego tajfunu. Co było takie najbardziej wyraźne, to to, że zamknięte były sklepy i biura w centrum Hongkongu. I ja i mój syn poszliśmy na spacer i już jak się zrywał ten wiatr, już było czuć, że zaczyna tam padać i tak dalej, to mówię do mojego syna, słuchaj, Jonatan, on mi Jonatan, to jest jedyna taka okazja w życiu, że chodzimy po wielkim mieście i nie ma tej żywej duszy. Tak. Skorzystajmy z tego. I jeszcze chodziliśmy parę godzin. Później spotkaliśmy jakichś ludzi oczywiście też, ale były takie miejsca, że chodziliśmy po wielkich ulicach, przy wielkich drapaczach chmur i jedyne co widzieliśmy to worki z piaskiem rozłożone pod tymi biurami, żeby nie doszło do zalania. A tak to było po prostu pusto. Surrealistyczne. Tak. Jest jeden z filmów amerykańskich, próbuję sobie przypomnieć, nie wiem czy to był... Jestem legendą. Tak. On się zaczyna od tego, że on idzie na samym początku Tak. chyba ulicą. Przed Nowy Jork. Tak. To mi się to skojarzy.
No dobra, Sławku, bardzo ciekawa podróż, bardzo ciekawe opowieści. Rozumiem, że nie masz zamiaru zatrzymywać się na tej podróży i planujesz jeszcze ciekawsze Tak. przygody. No, pomysłów na podróże mam bardzo wiele. Takim, który nie zrealizuję za rok, to jest to, żeby w Gdańsku, czyli w mieście, gdzie mieszkamy, wsiąść w tramwaj i za pomocą transportu miejsko-publicznego dojechać do RPA. Po prostu z Gdańska. Turlać się przez Europę, później tam z Gibraltaru przypłynąć promem i dalej w zachodnią Afryką. To by było coś. Z Hello na Cape Town mówiliśmy. Tak, tak. No właśnie. Natomiast no, przyszły rok mamy taki plan, żeby objechać na rowerze Polskę dookoła. Później przez kolejne 2 lata chcielibyśmy, ja i moja córka na pewno, zdobyć koronę gór Europy. Jeżeli by udało nam się to zrobić w ciągu 2 lat, mielibyśmy 2 rekordy. Zdobylibyśmy to w najkrótszym czasie. Z tego co mi wiadomo, rekord to są 3 lata. I druga rzecz, moja córka byłaby najmłodszym zdobywcą korony gór Europy. Bardzo chciałbym jej coś takiego sprawić. Wiem, że zależy jej na tym. Ile to jest szczytów? 40 chyba 4. Przy czym korona gór Europy, co to jest? To są najwyższe szczyty każdego państwa na terenie Europy. To jest ważne, nie? Czyli jeżeli na przykład Kazachstan i Rosja mają wyższe szczyty w części azjatyckiej, ale odwiedzamy tylko te europejskie. Natomiast na przykład Watykan, który ma najniższy szczyt, to jest, nie wygląda jak szczyt, tylko to jest po prostu wzniesienie. No, szczyty Litwa, Łotwa, Estonia, no to się zdobywa w ramach podobnego spaceru. Holandia też. No właśnie, ale taki Mont Blanc to już będzie wyzwanie. Oj, to już będzie wyzwanie, zdecydowanie. Taki plan. No to super. Sławku, no bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że tematów jeszcze moglibyśmy poruszyć dzisiaj bardzo dużo. Jeżeli chcecie, to możemy zrobić kolejny odcinek, gdzie Sławek poopowiada w większych szczegółach o tym, co się wydarzyło po drodze i o lokalnych przygodach w poszczególnych państwach. No a tymczasem, no co, prosimy Was o subskrypcję, polajkowanie tego materiału, komentarz taktyczny, udostępnijcie ten materiał swoim znajomym, napiszcie nam, co myślicie o tej podróży, zadajcie pytania Sławkowi. Sławek na pewno przeczyta te wszystkie komentarze i Wasze pytania i mamy nadzieję, że może będzie szansa odnieść się do nich w następnym odcinku. No za tydzień będziemy w Singapurze, także zapraszamy wszystkich. Sławek właśnie wrócił z Azji, zaraz wracamy do Azji z powrotem, tym razem to będzie Singapur, Manila, później Dżakarta, także kolejne kraje, w których będziemy. Zapraszamy na konferencję, zapraszamy na wtorek na nasz kwadrans Kangoo o 9:30 i w następną sobotę o 19:00 na kolejny No Comment, które już tym razem odbędzie się prawdopodobnie z Singapuru. Tak, myślę, że kwadrans Kangoo też już będzie singapurski. Także Sławku, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Jasne. I mam nadzieję do zobaczenia szybko. Tak jest, dzięki Kamil. Dzięki Sławku, trzymajcie się. I tu niespodzianka, nie zapomnieliśmy o faktach i mitach. Myśleliście, że tak? Tym bardziej nie. Sławku, jaki jest Twój fakt na dzisiaj? Mój fakt na dzisiaj jest bardzo, jak zwykle, bardzo ciekawy. W 1961 roku podczas ekspedycji na Antarktydę radziecki lekarz operował sam siebie, wycinał sobie wyrostek robaczkowy. Bez znieczulenia, bo nie było żadnego innego lekarza w okolicy. To jest mój fakt. A mój fakt jest taki, że każdy człowiek spędził pół godziny swojego życia jako pojedyncza komórka. Takie fakty.